Cześć, z tej strony Maniek44, a dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat mojej taniej snajperki JG Bar 10. Bardzo często pytacie o nią w komentarzach, jaki zrobiłem w niej tuning, jak się sprawuje i tak dalej, dlatego doszedłem do wniosku, że może taki materiał byłby potrzebny. Dlaczego taniej? Ponieważ cały projekt zużył około 1000 zł. W tym była oczywiście baza, no i części tuningowe. 1000 zł dla niektórych to będzie bardzo dużo, a dla ludzi, którzy siedzą w temacie, będą widzieli, że to jest bardzo, bardzo mało, tak? Jeśli chodzi o replikę snajperską do Airsoftu. Niektórzy by mogli powiedzieć nawet, że w takiej kwocie się nie da zrobić nic sensownego. No, zobaczymy dzisiaj. Później pokażę Wam, jak ta replika się sprawuje na różnych odległościach. Zobaczymy to. Ogólnie projekt był taki, że chciałem zrobić tą replikę jak najtaniej, bo najczęściej jednak biegam za egami, ale czasem chciałem coś tam pośmigać z czterotaktem. To jednak ma tam swój urok, jeden strzał, jedno trafienie, no to jest coś takiego fajnego. Chciałem tego spróbować, ale nie chciałem pakować w to nie wiadomo jakiej kasy, stąd ten projekt. Większość części w środku jest chińska, zresztą później dokładnie Wam opowiem, jakie części są i jakie modyfikacje na nich wykorzystałem, żeby ta replika działała tak jak działa. JG Bar 10 to kopia VSR 10 od Tokyo Marui, dzięki czemu pasują wszystkie części tuningowe do VSR-ki. Z metalu wykonana jest lufa zewnętrzna i wewnętrzna, komora hop-up, zamek, cylinder oraz zestaw spustowy. Z tworzywa sztucznego mamy tłok, prowadnicę tłoka oraz bardzo przyjemną w dotyku gumowaną kolbę. Replika w stoku generuje około 420 fps. Jako bazę wybrałem JG Bar 10. Mogłem wybrać UL-a, byłby około tam 200 zł tańszy, ale jednak chciałem, żeby baza była dobrej jakości, tak żebym później wiedział, że części, które wymieniłem, to raczej ich wina jest, że coś się dzieje nie tak niż samej bazy, tak? Tam UL byłby około 200 zł tańszy, no ale cóż. Jeśli się zastanawiacie, czy opłaca się kupić taką snajperkę w stoku, czy to Bar 10, czy UL, czy jakakolwiek inna, stokowa replika tam za 200, 300, 400 zł, no to od razu Wam mówię, że się nie opłaca. Jeśli nie macie zamiaru ich tuningować, no to do niczego innego niż strzelanie do puszek się raczej nie nada, bo byle kto z jakimś tam AEG-iem Was po prostu zdewastuje. Może będziecie się dobrze bawić, tego nie neguję. Oczywiście tam niektórzy wymienią tylko 2-3 rzeczy za jakieś tam grosze, żeby troszkę poprawić tą celność czy tam moc i są już zadowoleni, to już od Was zależy. Ja chciałem mieć jednak coś, co będzie strzelało troszkę lepiej niż ten stok, stąd ten cały projekt. No dobra, ale nie przedłużając, zobaczmy, ile FPS-ów ma to cacko w takiej konfiguracji, no i oczywiście jak się sprawuje. Ok, na sam początek kilka strzałów 0,20, 550,5. Ok, oddaliśmy 10 strzałów. Sądzę, że to jest dość miarodajne. Dla precyzji pomiarów odrzucam najwyższy oraz najniższy wynik. Średnia FPS wynosi 562,7 fps, a rozrzut wynosi tylko 4,7, co wydaje mi się całkiem niezłym wynikiem. Ok, to tak. Mamy cel ustawiony na 30 metrach. Wiatr wieje trochę, raz z jednej, raz z drugiej strony. Zobaczymy, jak to będzie mniej więcej. Ok, odległość 30 metrów mamy zaliczona, bez jakichś specjalnych zaskoczeń, wszystkie weszły w cel. Przesunę teraz cel na 60 metrów i zobaczymy, jak sobie poradzi snajperka. Ok, cel został przesunięty na odległość 60 metrów. GoPro tam oczywiście stoi, nagrywa. Kolejne 10 strzałów, zobaczymy, jak pójdzie. Lekki wiatr z prawej strony. Dobra, wystarczy. 60 metrów. Dobra, teraz będę strzelał na większą odległość. Cel jest ustawiony na 70 metrach.
Przeniosłem się całkiem w inne miejsce, ponieważ fabryczna no nie ma takich dużych odległości. Jestem na wale, na fabrycznej. Teraz ustawiłem na 70 metrach, później będę zwiększał tą odległość co 10 metrów. Zobaczymy, jaki faktyczny zasięg ma replika. O, zwiało całkiem w lewo, w prawo. Ok, przesunąłem cel na 80 metrów. Spróbujemy, jak teraz będzie leciało. Wieje straszny boczny wiatr, muszę brać potworną poprawkę, więc nie wiem, jak będzie. Dobra, chyba wystarczy. W międzyczasie mi się cel odczepił na jednym rogu, ale to nic. Dobra, przesunę na 90 metrów i zobaczymy, ale po strzałach na 80 metrów już stwierdzam, że raczej na te 90 metrów chyba ta kulka nie doleci. Zobaczymy. Ok, cel jest na 90 metrach. Wiatr co chwilę wieje albo nie wieje, więc nie wiem, na ile miarodajne będą te wyniki. No ale coś trzeba spróbować. Raz trafiłem sam środek. Więc, ale to nie wyjął wiatr akurat, więc nie wiem. Zobaczymy. Strasznie wiatr zwiewa tam na końcu. Ok, to dobra. Przestrzelałem replikę na różnych odległościach. 30, 60, 70, 80, 90 metrów. Moim zdaniem taki skuteczny zasięg w tym momencie tej repliki no to jest około te 80 metrów, że można faktycznie kogoś trafić. I tam te trafienia były nawet częste. Na 90 metrów to już jest totalna loteria i nie wiem, czym jest to spowodowane. Może jakbym korzystał z lepszych kulek, albo montował airhopa, albo flathopa, no to by się to trochę poprawiło. No bo teraz jest jak jest. No powiem szczerze, ja nie strzelałem nigdy na takiej odległości z tej repliki, więc i tak jestem pod wrażeniem, że na te 90 metrów co którąś kulkę można trafić. Więc jakby ktoś usnął na strzelance, no to powinienem go trafić, no bo za pierwszym razem to nie ma szans. Trzeba kilka tych kulek oddać jednak, tych strzałów oddać. Tak to mniej więcej wygląda w tym momencie, a teraz pokażę Wam, jakie części siedzą w środku. Standardowo zachęcam do korzystania z mojego kodu rabatowego na zakupy w Gunfire. Kod do znalezienia w opisie filmu. Pierwszą modyfikacją, którą Wam pokażę, to TDC Mod. Modyfikacja służy temu, żeby lepiej ustawiać sobie hop-up. Modyfikacja jest bardzo prosta, wystarczy wywiercić otwór nad komorą hop-up, przykleić nakrętkę poxipolem albo puksyliną, czy w tym stylu. Przez to idzie śrubka, jest tutaj również sprężynka, której celem jest blokowanie tej śrubki, żeby się sama nie odkręcała. I po prostu w ten sposób możemy sobie regulować hop-up zamiast tutaj jakimiś dźwigniami czy innymi cudami od wewnątrz, bo są różne komory. Bardzo fajna modyfikacja, prosta, polecam coś takiego wykonać. Po tej modyfikacji tak naprawdę dopiero zacząłem mieć jakieś takie fajne zasięgi tą repliką, bo wcześniej po prostu standardowy hop-up nie był w stanie podkręcić kulki na tyle, żeby po prostu leciała dość daleko. Dobra, ale teraz przejdźmy do samych części, które wykorzystałem. Nie będę Was zanudzał rozbieraniem repliki, rozbiorę ją po prostu na części pierwsze poza kamerą i za chwilę pokażę Wam dokładnie, co w niej siedzi.
Dobra, replika jest rozłożona. Jedziemy od tyłu. Na sam początek pójdzie zestaw spustowy. W nim, powiem szczerze, wymieniłem tylko zaczep tłoka oraz zaczep spustu. Cała reszta sądzę, że nie ma sensu jej wymieniać. Wszystko jest z SHS-a. Cały zestaw był bardzo tani. Ogólnie nie miałem żadnych problemów, tylko jakbyście zamawiali, to zamówcie sobie jednak to jako jeden cały element. Cylinder jest w pełni stokowy, nie ma sensu go wymieniać, tylko go gdzieś tam przepolerowałem troszkę w środku. Z cylindrem się nic nie dzieje, jedyną rzecz jaką polecam zrobić, to tą śrubę tutaj na jakimś lokticie albo innym kleju do gwintów zabezpieczyć, bo po prostu ona od strzelania się luzuje i może nam odpaść ten tył. To coś takiego polecam. Sam zestaw tuningowy to zestaw z PPS-a, co zresztą widać. Zestaw ma generować ponoć 550 fps, jak widać nawet generuje troszkę więcej. Jest łożyskowany. Można sobie wybrać taki z Wella. Zestaw i też powinien pasować, ale ja go nie wziąłem, ponieważ ludzie pisali, że właśnie to łożyskowanie nie działa. No a jak jest, no to już lepiej, żeby działało niż nie. Nic mu się specjalnie nie dzieje, no trzeba pamiętać, że on jest aluminiowy, dlatego po jakimś czasie tutaj zużyje nam się ten tył. Zresztą u mnie już widać, że trochę się to styrało, takie bruzdy się porobiły, ale specjalnie nic się nie dzieje. Trzeba tylko pamiętać, żeby co jakiś czas rozebrać replikę po prostu i wyczyścić z tych opiłków, żeby one się tam nie kumulowały. Oryginalny O-ring dawał szczelność jak najbardziej, ale też strasznie ciężko się przeładowywało i strzały też były troszkę słabsze. Dlatego wykorzystałem O-ring z oryginalnego tłoka, który był z JG i ten działa znacznie lepiej. A tutaj z czołem się nic nie dzieje, pomimo takiej dużej mocy. Wszystko jest w porządku. Następną częścią, którą wymieniłem też na część z SHS-a, zresztą mam tu jeszcze, ostrość. Mam tu jeszcze oryginalne opakowanie ze starą głowicą cylindra. Na taką głowicę cylindra z SHS-a. Ona już jest bardziej sfatygowana, to była akurat moja wina, bo nie chciała mi się odkręcić, ją chwyciłem kombinerkami, no ale nic jej nie jest. Ona jest tutaj doszczelniona i jest tutaj doszczelniona. Tylko tak, jeśli chodzi, nie wiem jak teraz, bo może teraz to po prostu poprawili, ale w tym egzemplarzu, który ja dostałem i zresztą ludzie tam też pisali w opisach, że ta uszczelka nic nie daje, nie da się skręcić z nią i tak dalej, no bo ona faktycznie wystawała dużo ponad obrys tutaj tego. I co zrobiłem? Założyłem tą głowicę na wkrętarkę i po prostu ona się kręciła, a ja tutaj trzymałem pilnik i sobie to tak ręcznie toczyłem. Tak długo, aż po prostu ta uszczelka weszła tutaj jak powinna i zaczęła faktycznie doszczelniać. Teraz szczelność jest naprawdę dobra, nie mam nic do zarzucenia tej głowicy. No szkoda, że ją tylko tak styrałem, no ale nic jej nie jest, działa, tak? Brzydka jest, ale działa. Co ciekawe, ona ma tutaj też taką uszczelkę, no i jakoś tam trochę tłumi. Po iluś tam strzałach wygląda całkiem nieźle, oprócz tego, co ja ją zepsułem. Sam zespół zamka jest stokowy, no bo go nie ma co wymieniać, nic mu nie jest, tylko jako ciekawostkę Wam pokażę. Ten ciemny kwadracik, który tutaj widać, to jest kawałek takiej maty teflonowej. Przykleiłem go tutaj z tej strony tylko. Z tej strony tylko go przykleiłem, ponieważ nie wiem, czy to tylko był problem u mnie, czy ogólnie te JG tak mają, ale przy przeładowaniu cały cylinder wchodził krzywo. Po prostu wchodził tak jakby w tamtą stronę. Tak go spychało przy każdym przeładowaniu. Dlatego z tej strony jest przyklejony ten kawałek teflonu i on prostuje trochę ten cylinder, tak żeby za każdym razem wchodził ładnie do komory. Bo wcześniej uderzało po prostu tam i było takie czuć, że dochodziło i trzeba było dopchnąć, że uderzało. Teraz wchodzi znacznie ładniej. I teraz przechodzimy chyba do jednej z najważniejszych rzeczy, czyli zestawu komora hop-up lufa. Sama lufa ma różne opinie, bo ja używam PDI Raven. Niektórzy twierdzą, że te lufy są beznadziejne, inni twierdzą, że są dobre. Ja z nią nie mam żadnych specjalnie problemów. Bardzo często ludzie pisali, że problem z nimi jest taki, że po prostu brudzą cały czas, nie da się ich wyczyścić. I ile byśmy je nie czyścili, zawsze jest ten czarny osad, cały czas brudzą i że ściągają kulki na różne strony i tak dalej. Żeby się tego pozbyć, wystarczy po prostu lufę wyczyścić alkoholem izopropylowym.
Czyściłem ją długo, nie powiem, ale po wyczyszczeniu ona teraz, jak ją czyszczę co jakiś czas teraz po prostu, to już nie zostawia tego czarnego osadu, jest czysta. Sama komora, o Jezu, komora, to jest masakra. A jeszcze o lufie. To jest lufa AEG-owa, ona ma 455 mm, chyba jest do AK czy coś w tym stylu. No. 6,01 mm. Ta komora to po prostu jest masakra. JJ Airsoft, super renomowana firma, której nikt nie zna i żeby nikt jej nigdy nie poznał. Najlepiej, bo to jest chłam nad chłamy i po prostu ile ja się wkurzałem, żeby to coś zaczęło działać, to już moje. Tak, na samym wejściu, jak kupiłem komorę, okazało się, że otwór, którym mają wchodzić kulki, jest za mały, bo miał ledwo co 6 mm i po prostu kulki nie wchodziły w ogóle do komory. Dlatego pierwszą rzeczą, jaką musiałem zrobić po zakupie, to rozwiercić to, żeby po prostu te kulki wchodziły. Kolejną rzeczą, z którą miałem problem, to w tej komorze jest super genialny system. Tu są dwie śrubki, tu jest jedna śrubka, tu jest druga śrubka. Tutaj nie będzie widać, bo jest za ciemno pewnie. Nie wiem, czy mi się uda tam latarką podświecić nawet coś tam widać. Widzicie dwa takie cypelki? Te dwa cypelki mają trzymać kulkę na środku, kiedy jest podawana do komory, ale standardowo albo te cycki blokowały się wewnątrz i nie chciały wrócić całkiem, albo się blokowały na samym przodzie i w ogóle się nie cofały, a one są tutaj na takich sprężynkach, żeby się cofały po prostu jak wchodzi kulka, jak wchodzi później dysza. Żeby pchnąć tą kulkę dalej, to one muszą się cofnąć. To mi się cały czas rozregulowywało, albo mi nie trzymało tych kulek, albo je blokowało i w ogóle się nie dało podać, rozwalało mi kulki w komorze, no po prostu cuda się działy. Ostatecznie wyciągnąłem obydwie te śrubki, odkręciłem, wyciągnąłem te cypelki, przeszlifowałem je całe, środek przeszlifowałem, wszystko wysmarowałem w środku teflonem, no i taśmą teflonową wkręciłem te śrubki tak na stałe, żeby ich po prostu nie ruszać i tyle. Tutaj hop-up w tej komorze reguluje się kręcąc takimi dwoma śrubkami, które tutaj powinny być, a które wypieprzyłem już dawno, bo mnie wkurzały totalnie. Po prostu imbusikiem tutaj się wkładało, były dwie śrubki, dwa imbusiki były i kręciło się. Dzięki temu można było regulować prawą stronę hop-upu i lewą stronę. Z jednej strony to niby miało być super i w ogóle, że można dokładnie sobie wycelować i tak dalej, a w rzeczywistości to było totalnie bezużyteczne, ponieważ cały docisk brał się z takich gumek, jak tutaj widać taką jedną gumkę, to tutaj tych gumek były dwie i te dwie gumki miały dociskać po prostu to ramię, które tam oczywiście dociska dystanser i gumkę, tak? W rzeczywistości to działało tak, że jak wchodziła kulka, to po prostu podnosiło to ramię i to ramię nie dociskało tej kulki tak jak powinno. Więc nieważne, czy tutaj były dwie te gumki, czy była jedna, to po prostu miało za małą siłę, żeby dociskać tą kulkę, żeby ją podkręcić. I w ostateczności praktycznie tak było, jakby hop-upu w ogóle nie było. Dlatego też zrobiłem ten TDC mod, zresztą tutaj widać się ładnie śrubka odbiła od dociskania i teraz jest elegancko. Kolejną rzeczą, z jaką miałem problem, to to, że tutaj lufę samą blokuje się tutaj w tej komorze poprzez wkręcenie takich dwóch śrubek tutaj z obydwu stron. Sama komora ma takie lekkie luzy, że jeśli wkręciliśmy na przykład tą stronę tylko, a tą zostawiliśmy, to później lufa była krzywo. No i raz, że troszkę ściągało, dwa, że gumka była krzywo i po prostu zżerało, normalnie zeżarło mi gumkę z jednej strony całkowicie, bo ta lufa była krzywo. Więc żeby to ustawić, to trzeba się po prostu omęczyć, po troszku z każdej strony dokręcać, aż będzie równo. Dlatego też ja w tym momencie tego nie rozkręcam, bo nie chcę się z tym męczyć, żeby to ustawiać jeszcze raz. Pokrótce w środku, jaką gumkę używam, to jest czarna Systema Energy. Bardzo fajnie daje radę, jak widać, używam ją we wszystkich replikach. Jeszcze jeśli chodzi o samą lufę, no to używam standardowych dystanserów. One są tylko tutaj przyklejone na taśmie izolacyjnej po prostu, żeby mi nie jeździły i żeby były ustawione. A z racji, że sama lufa jest troszkę dłuższa niż standardowa, używam taki adapter do tłumika. Na ten adapter mam zresztą przykręcony, najczęściej ucięty tłumik od Giety. A tak w miarę to wygląda. Sam adapter jak kupiłem, nie pamiętam jakiej firmy dokładnie, więc Wam nie powiem, ale adapter jak kupiłem też musiałem rozwiercać niestety, bo ten adapter nie został stworzony do tego, żeby móc włożyć tutaj dłuższą lufę, bo lufa dosłownie po włożeniu wystaje tak minimalnie,
nie został do czegoś takiego stworzony, tylko został stworzony do tego, żeby po prostu móc sam tłumik przykręcić, więc musiałem to jeszcze przerabiać. Tak wygląda wszystko, co zamontowałem w replice. Tak jak mówiłem, całość zamknęła się w 1000 zł razem z repliką. Jak widać, to nie są żadne kosmiczne części. A sami widzieliście, jak to strzela. I tak właśnie wygląda moja tania snajperka Bar 10. Jak dobrze widzieliście, wewnątrz siedzą same chińskie części. No, prawie same. Oczywiście lufa jest PDI, a gumka hop-up jest czarna systema. A poza tym reszta jest full chińska. Znaczy, sama lufa też jest tą tańszą PDI, tak? Raven jest tą tańszą wersją, no ale daje radę. Czy się coś takiego opłaca, czy taki tuning w ogóle jest opłacalny, to do oceny zostawiam Wam. Ja od siebie powiem, że ja jestem zadowolony z tej repliki. Nie strzelałem nią na jakieś takie wielkie dystanse, te 90 metrów to dopiero teraz tak naprawdę testowałem. Tak to strzelałem na około 70 metrów, to było chyba maksimum, tam raz miałem to 80 metrów trafienie, a tak to raczej bliżej. Dla mnie najważniejsze było, żeby mogła konkurować spokojnie z AEG-ami i moim zdaniem to robi, tak? Projekt miał być tani, bo sam często nie biegam ze snajperką, raczej wolę biegać z AEG-ami i to zostało moim zdaniem wykonane. Najważniejsze przy każdym tuningu, nieważne czy używacie totalnie chińskich części i musicie kombinować tak jak ja, żeby po prostu działały, czy kupujecie części zrobione z kosmicznego metalu przez japońskich mistrzów origami. Najważniejsze jest, żeby ostatecznie ta powtarzalność była cały czas. Żeby ciśnienie nigdzie nie uciekało, żeby FPS-y były stałe, żeby po prostu to działało w ten sposób, jak powinno. Mi się wydaje, że udało mi się to osiągnąć, zwłaszcza, że przez cały okres tego czasu, jak tutaj do Was mówię, trzymam kciuk na lufie, a oddałem strzał. I cały czas to ciśnienie, które powinno było wyjść lufą, jest tutaj trzymane. I dopiero teraz je wypuściłem. Jak widzicie, jest szczelność, stąd są stałe FPS-y. I tak to właśnie wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim tuningu. Jestem przygotowany na wszelką krytykę, wiem, że niektórym się to nie będzie podobało, niektórzy powiedzą, że się nie opłaca, na pewno tam różne rzeczy wyczytam ciekawe. Ja jestem zadowolony, ale dajcie znać, jestem ciekaw, co sądzicie. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego.